Wystarczy nie kraść. Wystarczy rządzić uczciwie. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Mamy oligarchów, którzy się uwłaszczyli na majątku Skarbu Państwa. I każdy z nich miał swój skarbiec, safe, na wydatki wszelakie. Wystarczy nie kraść. Wystarczy rządzić uczciwie. Znowu chodzi o miliony złotych z kieszeni polskich podatników. Takie perpetuum mobile finansowania ludzi, którzy na końcu odpowiadali za przyszłość tej formacji. Kto chce swoją pozycję polityczną spieniężać, ten musi odejść. Ktoś powiedział, słuchajcie, jednym strzałem chcemy po kilka milionów, bo po milion to za mało. No to ktoś wymyślił Villa Plus. To jest chamstwo, a nie Villa Plus. Pokora, praca, umiar i odpowiedzialność. Jeszcze raz, nie idzie się do polityki dla pieniędzy. No to było wzięcie sobie państwa na własność. Jak to się niektórzy śmieją, ojczyznę dojną racz nam wrócić, Panie. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach. O pieniądzach, które straciliśmy, można by powiedzieć, bezpowrotnie. Jak wszyscy doskonale wiecie, przez 8 lat żyliśmy w mrokach zaboru pisowskiego, czyli pazernych sukinsynów, którzy doili nasz kraj, nas wszystkich bez opamiętania. I powiem wam, że chyba nic nie wkurza mnie jak myśl, że te pisowskie, złodziejskie mędy rżnęły nas na miliardy i nawet jak pójdą do pierdla, tych miliardów nie będziemy w stanie odzyskać. Ustawili swoje dzieci, wnuki do końca życia, a nasze dzieci, wnuki do końca życia będą tych sukinsynów spłacać. I dobija mnie szczególnie to, że 30% imbecyli z tego się jeszcze cieszy. I tak powiedziałem, dzisiaj wam podam kilka przykładów, z jakim rozmachem, z jaką pazernością okradali nas wszystkich. Być może co niektórym otworzy to oczy, choć do większości tych fanatyków PiS-u raczej nie mam jakichkolwiek nadziei, bo ci ludzie są tak zaślepieni, że oni tego po prostu nie będą w stanie zobaczyć. To tak samo jakby przyszedł złodziej do ich domu, ukradł im 1000 złotych, dał im 100 i oni by byli szczęśliwi, jaki to wspaniały jest złodziej. To jest mniej więcej na tej zasadzie. Zacznę może od malutkiej historii. Nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie, że w listopadzie 2015 roku, kiedy PiS przejął władzę, PiS zapowiadał rozliczenie rządów PO-PSL. Rozpoczęli audyt. Zaangażowano bezpiekę, prokuraturę, wszystkie służby. Z tego audytu wykluło się zaledwie, uwaga, 40 zawiadomień do prokuratury. Wszystkie zostały umorzone. To tak już daje na wyrost, że APO też kradło i tak dalej. No to, moi drodzy, gdzie są te afery, gdzie jest te złodziejstwo? PiS miał pełnią władzę, miał wszystkie służby, swoją prokuraturę, prokuratora, sędziów z nadania Ziobry. Znaleźli 40 zarzutów, gdzie miało być takie ogromne, potężne złodziejstwo. Z czego tych 40 zarzutów wszystkie prokuratura odrzuciła. No, to był audyt pisowski, to było złodziejstwo PO. Nie mówię, pewnie tam były jakieś przekręty, każda partia robi jakieś machloje, to jest normalne. Ale na taką skalę, jaką teraz PiS robił, to nie mają sobie równych. I podam wam tutaj kilka przykładów. To jest po prostu kropla w morzu, wierzchołek góry lodowej.
to, co pewnie jeszcze wypłynie. I tak, żeby jakoś zacząć, taki spoiler. Narodowy Bank Polski, czyli pod rządami pisowskiego Jaszczębia-Glapińskiego, w 2022 roku, uważajcie, 19 miliardów strat. W 2023, czyli ostatni rok rządów, uwaga, 27 miliardów strat. Ja mówię nie o całym kraju, mówię o Narodowym Banku Polskim. Rozumiecie ten ogrom? Nie wiem nawet jak to nazwać. No, przecież ten gość powinien z kryminału się nie wygrzebać. W 2022 roku doprowadził Narodowy Bank Polski do 19 miliardów straty. Rok później już 27 miliardów. Jak można takie straty zrobić w Narodowym Banku Polskim? I pisowcy się jeszcze oburzają, że takiego superprezesa NBP chcą przed Trybunałem Stanu postawić. Za takie coś w innych krajach to pod mur i w czapę by dostał. Dalej lećmy. PGE. Teraz tu mówimy o stratach za zeszły rok. PGE 5 miliardów strat, Grupa Azoty 2 miliardy strat, Enea 700 milionów strat, Tauron 600 milionów strat. Dług na obywatela, gdy oddawał PiS władzę, wynosi 187 tysięcy złotych na każdego, od noworodka po starca. To taki spoiler, ale przejdźmy dalej. I przy tym jegomościu pozwólcie, że zatrzymam się dłużej, bo no, według pisowców to jest super menadżer, super prezes, no, cudotwórca, no, człowiek skarb. Pewnie też wam się obiło o uszy i tutaj może też zacznę skromnie. 1,6 miliarda wyparowało, zniknęło, nie ma. Z filii Orlenu tytułem zaliczki na zakup ropy. Nie ma kasy, nie ma ropy, jest Obajtek. Te statki, a bardziej tankowce, które tu widzicie na tej fotografii, to są największe statki tankowce do przewozu ropy. Każdy z nich może przetransportować do 2 milionów baryłek ropy. I wyobraźcie sobie, że właśnie wypełnione po brzegi Orlenowi zginęły właśnie 3 takie statki pełne ropy. To tak, żeby wam pokazać skalę przekrętu. I powiem wam, że zastanawia mnie, a może nie zastanawia, może inaczej, zapytam was, czy nie budzi to u was zastanowienia, że ukradziono koncernowi Orlen gigantyczną kwotę 1,6 miliarda złotych i generalnie o tym się nie mówi, o tym się milczy. Czemu? Dlaczego? To jest podobny wałek, przekręt jak z respiratorami, tylko skala 4-krotnie większa. To są okradzione właśnie nasze, każdego Polaka pieniądze. 1,6 miliarda. I teraz niech mi ktoś jeszcze raz wyskoczy z zegarkiem Nowaka albo z ośmiorniczkami. To go po prostu wyśmieje. Orlen to nie jest jakiś mój wymysł, bo to Orlen ogłosił, że przedpłacił 1,6 miliarda za ropę, po czym ropy nie dostał, a pieniędzy też nie odzyskał i sądzi, że nie odzyska. I tutaj pytanie, czy to wał, czy po prostu zwykłe frajerstwo. I powiem wam tutaj, że Sasin wydał 70 milionów na wybory, które się nie odbyły.
No a Obajtek wydał 1,6 mld na ropę, której nie było. No sami mistrzowie interesów, powiem wam. No a sam Obajtek przyjął dość ekstrawagancką linię obrony w sprawie zniknięcia z Orlenu za jego kadencji, podkreślam, za jego kadencji, ponad 1,5 miliarda złotych. Jak powiedział, i uwaga, cytuję, ja już nie jestem prezesem Orlenu. I według niego sprawa jest załatwiona. To trochę tak jakby Eichmann w czasie procesu w Jerozolimie powiedział, ale ja już nie odpowiadam za transport Żydów do obozów koncentracyjnych. To jest mniej więcej na tej samej zasadzie. No i w istocie on już wtedy nie odpowiadał. No, powiem wam, dość ciekawy ma podejście. To, że już nie jest prezesem, to znaczy, że nie odpowiada to, co się działo za jego kadencji. Jak się pan dzisiaj czuje? Ma pan taki syndrom odstawienia? Nie mam takiego synchronu. Generalnie dużo poświęcam też czasu sobie. Generalnie nie mam takiego synchronu, też piszę, też generalnie. Przede wszystkim muszę nadrobić te zaległości, które miałem, ponieważ no, wie pan, moje życie to praktycznie przez 20 lat po 16 godzin codziennie praca, łącznie z weekendami, no więc też pora trochę odpocząć. Okej, skoro jesteśmy przy Orlenie, bo co do tego 1,6 mld, no to sami wyciągnijcie wnioski. Ale skoro jesteśmy przy Orlenie, bo tutaj też dość ciekawa sprawa. Armaco kupiło 30% Lotosu za 1,150 mld złotych, czyli za mniej niż Obajtkowi zginęło gdzieś. Ale co ciekawe, spółkę wyceniono na 3,8 mld złotych. Zysk w drugim kwartale oczyszczony z jednorazowych zdarzeń wyniósł 5,2 mld złotych, czyli po 6 miesiącach inwestycja zwróciła się w 130%. I tutaj powiem śmiało, że to nie była sprzedaż, to była kradzież polskiego majątku. Tutaj macie na załączonej grafice macie to, co Obajtek i PiS sprzedali. To, że tylko część Lotosu, no to jest kropla w morzu, bo tu macie cały spis, to co zostało sprzedane. Ale to nie wszystko, no bo przy Orlenie jeszcze pozwólcie, że na chwilę zostanę. Obajtek, odchodząc z funkcji prezesa Orlenu, no postanowił się zabawić. No powiem, zacytuję klasyka, no mają rozmach skurwysyny. A rozmach Obajtka to 400 000 złotych na wyścigi Formuły 1 w listopadzie 2023 roku i ponad 500 000 euro na loty prywatnymi samolotami. Takie drobne nawaciki. No i oczywiście wydał 400 000 złotych na imprezę pożegnalną dla grupy swoich pracowników. A co zafundował? No, luksusowe hotele, najdroższe restauracje, lot prywatnym samolotem do Stanów, wyścigi Formuły 1, a to wszystko za publiczne pieniądze, no bo przecież nie za swoje. Także chyba tyle na razie co do pana Obajtka, ale jeszcze zostaniemy przy Orlenie, bo to jest no, prawdziwa, powiem wam, puszka Pandory. Otóż jako ciekawostka, może nie ciekawostka, ocenicie sami. Otóż moi drodzy, Orlen miał biuro ratingowe w Zug, tam gdzie
Gazprom, Lukoil. No oczywiście to zapewne czysty przypadek, no bo nikt by chyba nie podejrzewał, że Obajtek, PiS, Orlen coś z ruskimi mają, prawda, wspólnego. Nie, no skąd? Nawet mi to przez myśl nie przeszło. No ale o znikających milionach z Orlenu to jeszcze nie koniec. Teraz wam opowiem o zaginionych, znikniętych, wyparowanych, drobnych, bo drobnych przeliczając na skalę pisowską to są już grosze. Ale otóż, moi drodzy, zniknęło też, wyparowało, zawieruszyło się drobne 50 milionów. Oczywiście też z Orlenu. Otóż, moi drodzy, poznajcie panią Marzenę Małek. Jako wiceprezes Enea zdecydowała o zakupie w arabskiej lewej firmie biomasy dla Enei. Można powiedzieć, że tak, Enea wyprowadziła 50 milionów do arabskiego raju podatkowego, no naszych pieniędzy. Pieniędzy nie ma, biomasy oczywiście, też nie ma firmy, która dostała zaliczkę, zgadnijcie, też nie ma. W nagrodę ta pani została ministrem w 2-tygodniowym rządzie Morawieckiego. To, że Kaczyński, Morawiecki premiowali pisowskich złodziei, standard, norma. Ten wał z biomasą był tak prymitywny, że pracownicy Enei łapali się za głowę. Dziś Małek razem z tą zorganizowaną grupą przestępczą odpowie przed niezależną prokuraturą. Czyli tak, pani Marzena z PiS, która decydowała o zakupie biomasy w Dubaju, zakup jednak się nie udał, nie ma biomasy, nie ma 50 milionów zaliczki, firmy, która miała dostarczyć towar, też nie ma. To jest coś jak w rodzaju z handlarzem bronią i respiratorami. To jest, pani Marzena jest ulubienicą Sasina. Przypadek? No, sami ocencie. Można powiedzieć, że jest po prostu wzorowym uczniem w robieniu interesów za publiczne pieniądze. Może jeszcze zgłoszą też mnie do prokuratury ze względu na rozwiązania informatyczne, które wdrażałem w Ministerstwie Finansów po to, żeby ta kasa nie wyciekała na prawo i lewo. Też czekam na to. No okej, teraz zajmiemy się drobnicą. Rok temu policzono, że od 2015 roku PiS powołał 45 instytutów i agencji, funduszy z budżetem, uwaga, bagatela, 37 miliardów złotych. Każdy minister miał swoją przepompownię kasy. Instytut pokolenia z budżetem, jak na waciki, marne 10 milionów. Miał dbać o dzietność, która spadła przez rządy PiS o bagatela 30%. Podejrzewam, że oni dbali, ale bardziej o finanse niż o dzietność Polaków. Teraz kolejna fundacja. Tego pana poznajecie, to jest szanowny tatuś naszego szanownego długopisa. Fundacja, która zapraszała na spotkania z rodzicami Andrzeja Dudy i Cezarym Gzymsem, wspierała tą fundację wsparł Fundusz Sprawiedliwości, czyli z pieniędzy dla ofiar przestępstw. Tutaj też drobne nawaciki, bo zaledwie 11 milionów 501 tysięcy. Spotkanie z rodzicami Dudy i zyski większe, przez ten czas ta cała fundacja, nie wiem do czego ta fundacja, ale nazwijmy to fundacja, swoje zyski zwiększyła o bagatela 900%.
No a teraz uważajcie, bo to jest prawdziwy hicior. Niejaki Adamczyk, podając się za prezesa TVP, pamiętacie tą całą awanturę z przejęciem TVP, gdzie Adamczyk z okna machał niczym papież, wierni mu tam no niemal na kolana padali. No, Adamczyk się powołał jako samozwańczy prezes. I to jeszcze jest pikuś, bo wyobraźcie sobie, że Adamczyk próbował założyć dla TVP nowy rachunek bankowy. No niby nic, ale podobnież na ten rachunek pisowska Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji planowała przelać, uwaga, 100 milionów złotych z wpływów z abonamentu. To się po prostu w głowie nie mieści, jak na bezczela jechali. I się tak zastanawiam, czy w tym całym PiS-ie jest ktokolwiek, kto nie jest zwykłym, pospolitym złodziejem i oszustem. No, słońce narodu, skarb narodu, nasze złoto żywe. Oczywiście też kosztowało podatników parę groszy. Za ochronę Kaczyńskiego w ciągu 8 lat wydano bagatela. 35 milionów z budżetu państwa. W tym czasie, tak dla porównania, Kaczyński wpłacił do budżetu z tytułu podatków 76 800 zł. Czyli zobaczcie, ile nas, podatników, ta mała, złośliwa menda kosztowała. Za samą tylko ochronę przez 8 lat każdy podatnik w sumie się złożył na te 35 milionów złotych. Także no, to chyba nie trzeba, nie wiem, zbytnio rozbudowywać i komentować. Teraz coś do tych krzykaczy, że prąd zdrożeje, że za PiS-u nie drożał, teraz drożeje. No to posłuchajcie, moi drodzy. W ciągu ostatnich 8 lat do budżetu wpłynęło ponad 107 miliardów, nie milionów, 107 miliardów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, czyli tyle wpłynęło za rządów PiS. Problem w tym, że ich nie ma i nikt nie wie, gdzie są. Mówię o tych 107 miliardach. Za wszystko odpowiada Morawiecki i rząd Morawieckiego. Te pieniądze mogły pójść na transformację polskiej energetyki, ale nie. Te pieniądze zostały nie wiem gdzie, rozpieprzone, ukradzione, po prostu ich nie ma. Polska dostała 107 miliardów i ślad po nich zaginął. Lećmy dalej. Teraz jest wielkie zdziwienie, oburzenie, że prąd podrożeje, że Polska ma drogi prąd. A dlaczego ma drogi prąd? Zaraz między innymi się dowiecie, ale między innymi dlatego, że pisowska mafia złodziejska ukradła z Enea Połaniec, bagatela, to tylko mówię tutaj jeden przykład, zaraz podam więcej, ale Enea Połaniec. Stamtąd wyprowadzili, ukradli 13 milionów dolarów, nie złotych, 13 milionów dolarów, ale lećmy dalej. PGE, Polska Grupa Energetyczna, zakończyła rok 2023 z 5-miliardową stratą netto i zadłużeniem ekonomicznym o połowę wyższym niż w 2022 roku. I to poinformowała oficjalnie spółka. Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2023 roku w PGE wyniosła 56,77 TWH, to nie wiem, to są chyba godziny, terawatogodziny. To jest o 14% mniej niż w 2022 roku.
W 2022 roku zarząd elektrowni Połaniec grupy Enea zawarł kontrakt wart ponad 33 miliony dolarów ze spółką wydmuszką w Dubaju. To o tym biomasie to wam mówiłem. Straty polskiej spółki to na dzień dzisiejszy, tak jak wspomniałem, 13,2 miliona dolarów. Prawie $500 000 euro. Przy sprawdzaniu kondycji finansowej spółki z Dubaju pracownicy Enei przedstawiali dokumenty innej spółki o podobnej nazwie. Oczywiście na finansowanie tego wszystkiego pieniążki były. Mamy najdroższy prąd w Europie, będzie jeszcze droższy. 8 lat temu należał do najtańszych. To trzeba też podkreślić, bo o tym pisowcy zapominają. 107 miliardów ze sprzedaży uprawnień, tak mówiłem, do emisji CO2. Polacy zapłacili za prąd do budżetu, czyli 107 miliardów złotych na modernizację polskiej energetyki, która się nie odbyła. Przepraszam, zbudowali elektrownię Ostrołękę, a raczej 2 wieże za 2 miliardy, które to zaraz rozebrali. Mamy sieci energetyczne pamiętające czasy Bieruta-Gomułki. Straty prądu na przesyle prądu to jest do 25%. 8 lat i 107 miliardów złotych straconych bezpowrotnie, przejedzonych, rozkradzionych. Nie mamy nowoczesnej, taniej energetyki. Teraz pisowcy się strasznie plują, że będzie prąd droższy. Ale co oni zrobili, żeby był tańszy? Ten prąd przez 8 lat z najtańszego stał się najdroższy. Mamy najdroższy prąd w Europie i tutaj wielkie zadanie czeka obecną władzę i mam nadzieję, bo nie powiem, że tak będzie na pewno, ale mam nadzieję, że staną na wysokości zadania i choć trochę to nadgonią. Ale niestety straconego czasu nikt już nam nie zwróci, nikt nam już tego nie kupi. Ja panu przypomnę kilka danych. 31 sierpień 2023 pan wiceminister Skuza, kojarzy pan? Tak, świetnie. Świetny. Projekt na obecnym etapie nie przewiduje utrzymania tarczy antyinflacyjnej. Ale 29 września przesyłacie projekt budżetu, który pan premier Morawiecki podpisał. I widzi pan, że w tym projekcie była prognoza VAT-u, w którym zapisaliście wpływy z VAT-u na żywność. I tak z tego wynika, że jesteście po raz kolejny hipokrytami. Rzecz jasna, zaczęły wszystkie te szczury złodziejskie, przekrętasy zaczęli nagle kochać Unię i wszyscy uciekają do Unii, a ci, którzy nie mogą uciec do Unii, to uciekają za granicę. I otóż, moi drodzy, te wszystkie złodziejskie afery PiS i można powiedzieć, już się rozpoczął wielki eksodus, wielka ucieczka pisowców. Masowo wykupują nieruchomości w Turcji po to, żeby uzyskać obywatelstwo tureckie, bo inaczej tego obywatelstwa w Turcji się nie dostanie. Wiadomo, że Turcja nie realizuje ekstradycji nawet wtedy, kiedy wnioskuje o to taki kraj jak Polska. Więc masowo, można powiedzieć, wieją, wykupują, tak powiedziałem, nieruchomości w Turcji i po prostu uciekają do Turcji. I teraz właśnie o jednym takim szczurze, który właśnie planuje, czy lub już zwiał do Turcji. Otóż, moi drodzy, tego pana, którego tu widzicie, to jest Adam Burak. Ten pan już zwiał do Turcji. Był najbardziej zaufanym człowiekiem Obajtka i jego regularnym rozmówcą, dzięki czemu CBA zdobyło wiedzę na temat ich podejrzanych działań, nazwijmy to. Jeszcze w 2012 roku Burak był jednym z korespondentów telewizji Polsat. Drzwi do kariery otworzył mu Robert Pietryszyn, przyjaciel byłego rzecznika PiS Adama Hoffmana. Panowie tworzyli tak zwany układ wrocławski.
zanim trafił pod skrzydła Obajtka, przewinął się przez PZU, Lotos oraz niesławną agencję PR-owską R4S Adama Hoffmana. Ten pan już zwiał do Turcji, zmienił obywatelstwo, no prawdziwy Polak, patriota. Nie wiem, moi drodzy, czy wiecie, ale w reakcji na działania prokuratury względem sprawców sprzeniewierzenia środków, czy to z Funduszu Sprawiedliwości, czy z tych innych, które teraz wychodzą, wszystkich złodziejstw, bo tego inaczej się po prostu nie da nazwać. I tutaj uważajcie, Kaczyński zapowiedział, że po ewentualnym powrocie do władzy uchwalenie nowej konstytucji większością inną niż 2/3 głosów, gdyby takiej nie miał, oraz orzeczenie wyroków do 10 lat od 10 lat więzienia do dożywocia dla polityków obecnego rządu na czele z Tuskiem. Czyli Kaczyński zapowiada, że po dojściu do władzy złamie konstytucję, żeby napisać swoją własną konstytucję. No także macie zalążek programu na trzeci rząd PiS. Jest jasny, to będzie po prostu totalitaryzm. I tak już prawie na koniec. Powiem wam tak, no niby wiedzieliśmy, że ten pisowski, nazwijmy to żartobliwie, rząd nas okrada. Wiedzieliśmy, że to banda nieudaczników, karierowiczów, zwykłych złodziei i przestępców. Ale to, co z każdym dniem tygodnia wypada z szafy, to przynajmniej mnie najzwyczajniej w świecie przeraża. To nie są miliony, to są grube miliardy złotych przepuszczone, rozkradzione przez te pisowskie hordy złodziejskie na fanaberię, zachcianki, sny o potędze. Jeszcze kuźwa raz przeczytam, że Tusk ukradł wam OFE czy ośmiorniczki za 80 zł, to wyjdę z siebie i stanę obok. No, jeszcze trzeba dodać dupiarz i zegarek Nowaka. No, afery tysiąclecia, nie to te drobiazgi, co robił PiS. No, trzeba mieć naprawdę IQ popielniczki, żeby kuźwa nie widzieć tej różnicy. Zielony Ład powstawał przy udziale Janusza Wojciechowskiego z PiS-u, komisarza do spraw rolnictwa, o czym dzisiejsza opozycja zdaje się nie pamiętać. Prawo i Sprawiedliwość jest oskarżana o to, że wsparła Zielony Ład, albo może nawet, i tu podstawą jest jeden może niespecjalnie przemyślany tweet komisarza Wojciechowskiego, że nawet była jakimś inicjatorem tego. To ten wpis. Zielony Ład w rolnictwie jest w pełni zgodny z programem rolnym Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku i bardzo dobry dla rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. I nie jedna wypowiedź. To jest reforma, która w 100% jest zgodna z programem rolnym Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku. Teraz tej zgodności nie widzi prezes Kaczyński. To powiedzenie Zielony Ład do kosza jest może twarde, ale naprawdę uzasadnione. A 3 lata temu słyszeliśmy: ten plan jest po prostu czymś, w czym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę. Tę cenę płacą rolnicy, zapłacą też konsumenci. Przewodniczący OPZZ Rolników na pytanie, kto odpowiada za wprowadzenie Zielonego Ładu, mówi wprost. Autorem Zielonego Ładu jest nie kto inny jak Janusz Wojciechowski i to Janusz Wojciechowski ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzenie Zielonego Ładu. Janusz Wojciechowski w zeszłym tygodniu zapowiadał, że Zielony Ład trafi do kosza i tylko zapowiadał. A rolnicy czekają, dziś znów blokowali trasy. Jeżeli którykolwiek z polityków myślał, że 1 marca się skończą protesty, bo ruszą w pole, to my dzisiaj pokazujemy, że nie. I żadne takie obiecywanie, że my wam powiemy, co zrobimy za 2 czy za 3 tygodnie, sprawią, że my przestaniemy protestować. Większość rolniczych organizacji zapowiada na 20 marca zaostrzenie protestów w miastach wojewódzkich i na drogach, które do nich prowadzą. I mówcie sobie, co chcecie, ale
według mnie, no Polacy w końcu muszą zrozumieć jedną podstawową rzecz. PiS to nie tylko pospolici bandyci, złodzieje. PiS to jest okupant, to zdrajcy, którym nie udał się zamach stanu. Ukaranie tej bandy to polska racja stanu. Od tego zależy przyszłość następnych pokoleń. I tutaj powinno być zero litości. I powiem wam, że naprawdę prawdziwą zagadką dla mnie jest to, co jeszcze musi wypłynąć na powierzchnię, żeby pisowcy zrozumieli, że PiS rąbał nas przez 8 lat. Kradł na potęgę. Tak, wiem, znam wypowiedzi niektórych pisowców. Tak, kradli, ale się dzielili. Te tłumaczenie to w ogóle nawet nie chcę o nim mówić, bo no jest, jeśli nie śmieszne, to po prostu wręcz żałosne. Na tym chyba będę kończył, bo o tym złodziejstwie pisowskim mógłbym mówić jeszcze bardzo długo, ale to chciałem takie najważniejsze z wami się podzielić. No rzecz jasna, piszcie co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Ja wam już bardzo dziękuję i cóż, zapraszam na następny materiał. A na dzisiaj to tyle. Cześć, trzymajcie się, hej. To z winy Platformy Obywatelskiej KPO nie wpłynęło do Polski przez 1,5 roku. Ja oskarżam drugą stronę o to, że to ich działania doprowadziły do spowolnienia możliwości wykorzystania KPO i do zaprzepaszczenia wykorzystania części KPO, Krajowego Programu Odbudowy. To wielki błąd Platformy Obywatelskiej. Zakładam, że do końca października czy początku listopada taki wniosek zostanie złożony. Złożymy go najpóźniej do końca października. Złożymy wniosek o pierwsze kamienie milowe. To będzie jeszcze w tym roku. Wniosek o środki z Krajowego Programu Odbudowy chcemy skierować dosłownie za około 10 dni. Mam nadzieję, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Dzisiaj trwa bardziej analiza, czy robić to po wyborach, czy przed, ale sytuacja włoska pokazała, że blokowanie tych pieniędzy nam ułatwi wygranie wyborów. Powiem tak, jest cała prawda, półprawda, gówno prawda, a potem jest Mateusz.